Zawsze, ale to zawsze trzeba go słuchać, bo on naprawdę zawsze chce dla nas najlepiej. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witajcie bardzo serdecznie w piątkowym odcinku Pytania do Poduszki, czyli maltretujemy się pytaniami do rachunku sumienia na podstawie czytań mszalnych, w sensie tych, które czytamy podczas Eucharystii. Mamy dzisiaj, kochani, fantastyczne, jedno z ekstra, tak jak każde na świecie, czytań z Księgi Rodzaju, czyli o wieży Babel, i mamy Ewangelię, która de facto opowiada o tym samym. Ale skupmy się przez chwilę na tym pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju, a potem to oczywiście jeszcze odniesiemy do Ewangelii. Kochani, nie wiem, czy kiedyś sobie myśleliście, na czym polegał ten grzech ludzi, którzy zbudowali wieżę Babel. Ja pamiętam, że ten tekst, kiedy sobie czytałem jeszcze tam lata temu, zawsze trochę się dziwiłem, że to jest taka zazdrość Pana Boga, tak mi się wydawało. No bo ludzie chcą wybudować wieżę i tam jest taki tekst, że Pan Bóg sobie niby myśli, no, że jak to zrobią, to już będą wszystko mogli, któż ich zatrzyma. No i Pan Bóg, żeby nie pozwolić się człowiekowi rozwinąć, to, że tak powiem, ukróca tę sprawę. Oczywiście, kochani, myślę, że łatwo się domyślić, że zupełnie nie o to chodzi. Ten tekst jest bardzo jasny i on bardzo pięknie pokazuje, jaka jest różnica między tym, co Pan Bóg proponuje, a tym, co my chcemy zrobić. Zauważcie, co ci ludzie powiedzieli, kiedy chcieli tę wieżę budować. To jest tuż po Edenie, początki ludzkości. Ludzie zbierają się w jednym miejscu, taka jest wielka równina, i mówią, zbudujmy sobie wieżę, czyli zróbmy sobie taki punkt orientacyjny. Tam widocznie musiało nie być jakichś gór, tego typu rzeczy, tylko musiała być jedna wielka, bo to w ogóle była równina Shinear, wielka równina, gdzie nie było punktów odniesienia. Ludzie mówią, zbudujmy sobie taką wieżę, żebyśmy się nie rozproszyli po ziemi. Czyli będziemy, gdziekolwiek pójdziemy, to będziemy patrzeć w kierunku tej wieży, o, tam jest dom, tu możemy wracać. No w ogóle mogłoby się wydawać super rzecz, z jedną różnicą. Pan Bóg na początku powiedział, kiedy ludzie mieli zaludniać ziemię, powiedział, żebyście zaludnili ziemię i się rozproszyli po ziemi i całą ją napełnili. Żebyście sobie ją uczynili poddaną, całą, nie tylko kawałeczek, tylko, że tak powiem, rozesłał ludzi, żeby zawładnęli ziemią. Co zrobili ludzie? Żebyśmy się tylko nie rozproszyli. Kochani, te historie z Księgi Rodzaju, one zawsze pokazują takie najbardziej fundamentalne cechy ludzkie, jakby popsute przez grzech, jakby odwrócone to, co Pan Bóg zaplanował. Zobaczcie, człowiek się najlepiej czuje, kiedy jest w takim miejscu bezpiecznym, znanym, kiedy wszystko ma ogarnięte, kiedy ma punkty orientacyjne, kiedy nie ma żadnych niewiadomych, kiedy nic mu nie grozi i tak dalej. Pan Bóg ma zupełnie inne plany według człowieka. Mówi, stać cię na więcej. Jesteś gotowy być odkrywcą, zdobywać nowe, ruszać w nieznane, bo tam czekają na ciebie niezwykłe rzeczy. Kochani, zobaczcie, co się stało w wyniku tego, że Pan Bóg rozproszył ludzi po całej ziemi, właśnie przez to, że im pomieszał te języki i tak dalej. Co się stało? Widzicie, jakie jest bogactwo kultur? Kochani, ja jestem w podróży dookoła świata, tak? Widziałem już bardzo wiele kontynentów, bardzo wiele krajów. To jest tak fascynujące i tak piękne, że jesteśmy tak różni. Że ludzie w różnych zakątkach świata zupełnie inaczej żyją, chociaż serca mamy takie same oczywiście, ale inaczej żyją, inaczej myślą, mają inne zwyczaje, mają inne sposoby bycia w tym, bo to jest przepiękne, że jesteśmy tak różni, tak inni. To bogactwo, ta różnorodność, to, że każdy może też odnajdywać pewną swoją ścieżkę w tym świecie, to jest zasługa tego, że po pierwsze Pan Bóg nas tak oczywiście stworzył, ale też tego, że nie pozwolił nam zakisić się w jednym miejscu. Co chcieli zrobić ludzie? Chcieli się zakisić po prostu w jednym miejscu, żebyśmy się tylko nie rozproszyli, żeby wszystko było poukładane i bezpieczne. I kochani, to nie chodzi mi o to, że każdy teraz ma być jakimś tam, nie wiem, wędrowcą i odkrywcą świata. Nie. Dlatego, że bardzo możliwe, że odkrycie polega tylko i wyłącznie na tym, że się zdecydujesz na poznanie po prostu jednego sąsiada, którego nie chcesz poznać, bo jesteś taki zamknięty w sobie. Tu o to chodzi. To chodzi o taką odkrywczość. To nie chodzi o to, że trzeba teraz pojechać na drugi koniec świata i żyć, nie wiem, na takiej krawędzi niebezpieczeństwie i spać po lasach czy gdzieś tam. To nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że mamy nie lubić swoich własnych domów, że mamy nie chcieć tam być w takim cieple domowym, tylko że z tego ciepełka można zrobić takie zagnuśnienie i takie, no właśnie, tak naprawdę przykrycie pewnych wspaniałych możliwości, które Pan Bóg nam dał. Ja tę scenę uwielbiam, że Pan Bóg mówi, nie, oni mają za dużo, w sensie za dużo im stworzyłem, żeby to kisili w jednym miejscu, a rozsypię ich
po całym świecie. Rozrzucę ich, żeby mi odkrywali nowe rzeczy i budowali nowe kultury. No słuchajcie, wiecie jak to będzie w niebie? Jak będziemy po prostu, nie potrafię tego mówić, bo to jest coś niewiarygodnego. Tam każdy z nas będzie miał wydobyte z siebie po prostu całą swoją twórczość. Mówiłem wam o tym już 1000 razy. Całą swoją pomysłowość, wyobraźni, będziemy tworzyć niezwykłe rzeczy. A oczywiście część z nas by chciała, żeby niebo polegało na tym, że będziemy w takim domeczku z kominkiem sobie siedzieć, już będzie spokój, nikt nam nie będzie przeszkadzał. A gdzie tam? Tam dopiero będzie jazda. To, co wam kiedyś mówiłem w pewnej konferencji, od takiego księdza usłyszałem, a to nie, od Fabiana chyba Błaszkiewicza, który mówi, że na pogrzebie powinno się ludziom mówić: chłopie, trzymaj się, bo tam będzie taka jazda. Takie jest nasze życie. I mówię, tu nie chodzi o jeżdżenie na drugi koniec świata. Nie, bardzo często tą innością, tym szaleństwem, do którego Cię Bóg posyła, jest po prostu Twoje podwórko, albo dom obok, albo człowiek Twojej pracy obok. To tam trzeba być zdobywcą, tam trzeba być odkrywcą. No właśnie, więc nie kiśmy się w jednym miejscu, tylko takie pytania sobie dzisiaj zadajmy. Gdzie żeśmy już tak zgnuśnieli, osiedli i tak zmarnieli, bo chcemy być w jednym bezpiecznym miejscu. Pan Bóg mówi: rozproszcie się po całej ziemi. No dobrze, tak na koniec tygodnia jest energia, jest szaleństwo, jest dobrze. No to tyle. Kochani, widzimy się w poniedziałek w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, zostały nam jeszcze 2 przed Wielkim Postem. Pytania do poduszki, więc jeszcze się zobaczymy w tej serii. Jak zawsze było mi przemiło, przeurocze, przefajnie, ale wypycham Was, idźcie już z tych komputerów i zróbcie coś sensownego w życiu. Powaga, nie oglądajcie więcej Szóstaka, tylko idźcie coś robić. To będzie najlepsze, co zrobicie, oglądając Szóstaka, że go przestaniecie oglądać, tylko pójdziecie. Tak byłoby najlepiej. Dobra. Pozdrawiam, bo już coś mi się zaczyna w głowie odkręcać. Najlepszego wieczoru Wam życzę. Z Bogiem. Pa!